Wyspy Fidżi. Mówią, że to raj, że to koniec świata, gdzie czas płynie wolniej. Palmy, kokosy, turkusowa woda. Idealne tło do zdjęcia na Instagrama. Ale to kłamstwo. Ponieważ jeszcze nie tak dawno, 150 lat temu, te wyspy były uznawane za wyspy, gdzie żyli kanibale. To tu, na tej samej plaży, człowiek nie był turystą, był zwierzyną. To tu żył Udre Udre, potwór w ludzkiej skórze, który pobił rekord świata w zjadaniu ludzi. Szacuje się, że około 800 osób zostało przez niego zjedzonych. Po każdej ofierze kładł kamień przy swoim przyszłym grobie. Nie zabijali z głodu, zabijali dla władzy. Elity napełniały się tą energią z dusz zabitych przeciwników, że wysysają z niego życie, by stać się bogami. Dziś demony przeszłości wciąż tu są. Czuć je w powietrzu. To nie są wakacje all inclusive. Bo będę z wami super szczery. Po prostu mnie nie stać. Staram się trzymać w okolicach $50 dziennie. To walka o każdy kadr. I ten pies podleciał z pełnym impetem w tego drona. A ja lecę do Nowej Zelandii, jutro ja potrzebuję drona. I upał, który topi myśli. Jestem tu sam, bez ekipy, bez budżetu. Chcesz posłuchać o prawdziwym obliczu raju? Zapnij pasy. Witajcie na Fidżi. Witajcie w piekle, które udaje niebo. A to jest solo po planecie. Cześć, 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 dzień dobry, witam Cię w kolejnym moim dniu wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Jestem dalej na Fidżi. Jak widzicie, plaża, morze, no, raj, palmy, kokosy. No, wiele osób kojarzy takie miejsce właśnie z jakimś paradajsem, ale nie zawsze tak było. Ponieważ jeszcze nie tak dawno, 150 lat temu, te wyspy były uznawane za wyspy, gdzie żyli kanibale. Ale nie pojadę do żadnego muzeum, ani do jaskiń, ani też na groby niektórych z tych kanibali, bo będę z wami super szczery. Po prostu mnie nie stać. Tak, ceny tu są bardzo wysokie, jeśli chodzi o mój budżet. Staram się trzymać gdzieś w okolicach $50 dziennie, ale jakakolwiek wycieczka tutaj, słuchajcie, znaczy zabranie w to miejsce, bo chciałbym nawet sam dojechać, ale ze względu na porę deszczową nie jestem w stanie dotrzeć na przykład do tych jaskiń, gdzie żyli kanibale i gdzie się stołowali. I taka wycieczka kosztuje, słuchajcie, od $150 wzwyż, bo trzeba wynająć samochód taki 4x4, no poza moim zasięgiem. Ale to wcale mnie nie powstrzyma przed opowiedzeniem wam historii właśnie o tym miejscu. Ale jestem też na tej ziemi. Prawdopodobnie tutaj jak kroczę po tej plaży, kanibale też kroczyli. Więc jestem jakby na miejscu zdarzenia. Zapraszam serdecznie. Dlaczego w ogóle kanibalizm? No jak słyszymy to słowo, to aż nas ciarki przechodzą, prawda? Dla nas jest to wręcz przerażające, straszne i coś nie do zaakceptowania. No nie? Ludzie nie zjedliby psa, co dopiero człowieka, prawda? Dlaczego w ogóle ten kanibalizm? Jak oni sobie to tłumaczyli? Na 3 sposoby. Wojna i poniżenie człowieka, magia i pozyskanie duszy i trzeci oczywiście polityka i władza. Tak się rozglądam tu, słuchajcie, bo tu miałem taką akcję, jak kręciłem do poprzedniego odcinka scenę. Idzie tu, słuchajcie, jak po grudzie. Przed chwilą miałem też taką sytuację, że mi się płakać chce. Mam uszkodzonego drona. Jak to się stało? Zobaczcie, ile tu jest ludzi na tej plaży. No nie ma nikogo, nie ma nikogo. Tam jeden gość idzie, z którym przed chwilą rozmawiałem. I jakby znikąd, kiedy pojawił się tu pies za moimi plecami, ja go nie widziałem. Jak podrywałem drona do góry, bo on musi się troszeczkę rozgrzać, ale to jest jakieś 3 sekundy może, i się wzbija na 2 metry i staje na tych 2 metrach, wtedy mogę go kontrolować. I ten pies podleciał z pełnym impetem w tego drona. A ja lecę do Nowej Zelandii, jutro ja potrzebuję drona. Chyba się rozpłaczę normalnie. No jak nie idzie, to nie idzie. Naprawdę ciężko tu na tym Fidżi z wszystkim. I pies z impetem wbiegł w tego drona. No biedny pies, bo nie wiedział, o co chodzi.
coś go przecięło, bo krew nawet bryznęła, niedużo, no niestety, ale był taki otępiały, nie wiedział w ogóle co się dzieje no i dron przestał mi kompletnie działać. It looks like we need to jump, right? No, pani nie słyszy. No, tutaj jest taka woda, słuchajcie, i trzeba przeskoczyć. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję. No i wracając do tych trzech aspektów zjedzenia kanibalizmu, no to wojna i poniżenie wroga. No jeżeli ktoś kogoś zjadł, no to wzbudzał strachu innych i wręcz no taką aprobatę, jeżeli to było oczywiście wtedy było to akceptowalne, prawda? No teraz z innego punktu widzenia na to patrzymy. Nie dyskutujemy z tym, prawda? No kiedyś używali jakichś mieczy do zabijania, dzisiaj dronów. No niby inaczej, ale efekt jest ten sam, prawda? Więc poniżenie przeciwnika, zabranie mu mocy witalnych. Wierzyli, że zabicie i zjedzenie człowieka powoduje, że że przechodziła ta dusza na tego jedzącego i on nabierał dodatkowych specjalnych mocy, czyli tak mówiąc trochę po młodzieżowemu, napełniała się jego butelka z maną. No, nie wiem, czy tu się śmiać, czy płakać, ale no, okrutne to na pewno, ale takie są fakty. No i oczywiście trzeci aspekt, czyli władza i polityka, no bo jak nie lepiej sterować ludźmi, jak poprzez strach, prawda? Dzisiaj mamy tego też codziennie przykłady. Po prostu wystarczy włączyć telewizję i będzie mniejszy lub większy strach za chwilę nam wtłoczony. Chociaż teraz ja inaczej na to patrzę, bo kiedyś się szczyciłem parę lat temu, że telewizję nie oglądam, nie mam spranego mózgu i tak dalej. A jaka jest różnica między tym, a patrzeniem w telefon i w internet? Teraz żadna. Po prostu się media zmieniły i forma tego przekazu, ale dalej jest próba wciśnięcia mi do głowy tego, co nie powinienem mieć. Radu Udre, czyli jak mówi tutejsza legenda z wysp Fidżi, był to gość, który zjadł największą ilość ludzi. Szacuje się, że około 800 osób zostało przez niego zjedzonych. Ja zaraz od razu tu podam, że ja podaję fakty, nie bawię się tym, jakby nie gloryfikuję, po prostu jest to film dokumentalny w jakiś sposób, opowiadający historię tutejszych wysp, że nie wyglądało to tak jak teraz, że jest tylko raj, ale siały po prostu tutaj strach i spustoszenie. No i Radu Udre po każdej ofierze kładł kamień przy swoim przyszłym grobie. Kiedy go chowali, musieli poświęcić kilka dni na odsunięcie tych wszystkich kamieni, bo było ich tak bardzo dużo. Ale co mi tu jeszcze dzwoni w głowie? Europejczycy często zawyżali wszystkie liczby, zwłaszcza związane z jakimś okrucieństwem. A po co? No jasne, żeby powiedzieć i usprawiedliwić kolonizację tego miejsca, prawda? Musimy ich skolonizować, no bo zobaczcie, co robią. Gościu zjadł 800 osób i nikt nic nie robi, prawda? Nie musimy daleko sięgać. Zobaczcie teraz, w imię demokracji, prawda? Trzeba pojechać do Afganistanu, Somalii, Syrii, Iraku i tak dalej, Iranu, no bo my wiemy lepiej niż wy wiecie, prawda? Pewnie się to algorytmowi nie spodoba, samolot właśnie odlatuje, ale to samo, co kolonizatorzy robili kilkaset lat temu, to robią kolonizatorzy teraz, tylko jest troszeczkę inaczej. Zgadzasz się ze mną? Daj znać w komentarzu. A jak się nie zgadzasz, to też daj znać w komentarzu. Wspominając legendę Urde, nasunęło mi się pytanie, no ale kiedy nastąpił ostatni akt kanibalizmu? No, z wszystkich tutejszych informacji wynika, że było to ponad 150 lat temu, w roku 1867, kiedy to brytyjski misjonarz Thomas Baker przybył na wyspy Fidżi, no, w celu nawrócenia ich wszystkich na chrześcijaństwo, na przekazanie nowych nauk Biblii. I nastąpiło spotkanie z wodzem, podczas którego Thomas Baker postąpił przez przypadek najprawdopodobniej bardzo nierozważnie. Dotknął głowy wodza. A uznawane to było za totalną zniewagę. Zresztą do dzisiaj w niektórych kulturach tego nie powinno się robić, jest to faux pas.
Między innymi w Azji Południowej Wschodniej nie powinno się dotykać czyjejś głowy. Tak się od razu zastanawiam, dlaczego, że no, jest jakaś wymiana energii i nie jest to dobrze widziane. No i ów Thomas no, pozostawił po sobie tylko buty. Buty są w tym muzeum, o którym Wam wspomniałem, ale się nie udam tam, bo jest, no tak jak powiedziałem, z jakich przyczyn. No i nastąpiło, słuchajcie, zderzenie, prawda, nauk biblijnych z naukami tutejszych ludzi, że no, dotknięcie Boga następuje, kiedy wchłonie się jego energię drugiego człowieka poprzez zabicie i zjedzenie go. No, totalnie dwie różne podejścia do postrzegania tego pierwiastka boskiego. Ale czyż to nie jest paradoks, bo po jego śmierci chrześcijaństwo się tutaj rozprzestrzeniło jako główna religia. To był ostatni akt kanibalizmu, więc Thomas Baker wykonał swoją pracę bardzo, ale to bardzo dobrze. Samoloty latają na wyspy, do rezortów. Jest 7:30 rano, a słońce już tak mocno daje popalić. Po pierwsze muszę okulary założyć, coś brudne, ale po drugie już się zaczyna wodospad na moich plecach. Wracając, słuchajcie, do kanibalizmu, to nie było to dla wszystkich, bo to nie było tak, że wszyscy jedli wszystkich, tylko było to oczywiście zarezerwowane dla zwycięzców. No to trochę tak jak w Europie rycerze mieli zastawione stoły, prawda, kilkaset lat temu, a chłopi dostawali jakieś tam resztki i ochłapy ze stołu. I nie inaczej było tutaj. Też dostawali tylko ci żołnierze po prostu jakieś tam ochłapy. Elity napełniały się tą energią z dusz zabitych przeciwników. No i mniej więcej to wyglądało bardzo podobnie jak u nas, tylko menu było inne. Naszła mnie teraz taka myśl, słuchajcie, jak to jest z tymi wszystkimi podróżami. No, często słyszę od znajomych, że jestem non-stop na wakacjach, ale to tak nie wygląda. Zresztą sami na pewno macie takie doświadczenia, że często nawet pewnie po 2 tygodniach już jesteście stęsknieni gdzieś za swoją rutyną, za swoimi zajęciami, za swoimi pasjami, pracą, rodziną i tak dalej. U mnie tak samo jest. To nie jest tak, że ja cały czas lecę jakby na jakichś niesamowitych emocjach. Oczywiście to jest moja pasja i to jest moja praca, więc jakby no, ta część jest wypełniona. No, ja mam taką cząstkę właśnie kreatywności, że ja muszę coś tworzyć, muszę coś robić. Co chwilę coś tam planuję, kombinuję. No, ta energia jest jakby u mnie spożytkowana w ten sposób. Ale mam też takie jakby przerwy w tym, bo żeby tą manę tej kreatywności nabrać, to też potrzebuję odpoczynku, spokoju, troszeczkę stabilności, chociaż nie lubię tego słowa za bardzo. Podczas moich wcześniejszych podróży to następowała taka przerwa gdzieś w okolicach 20-25 dnia. Tutaj nastąpiła w okolicach 45 dnia, bo umiem sobie dozować te jakby moje endorfiny, że tak powiem, uwalniane, więc nie mam takich wysokich wystrzałów, bo to trochę jest jak z kawą, słuchajcie. Jest człowiek podniecony, no w ogóle zwiedza, różne rzeczy robi, poznaje, gada z ludźmi i tak dalej, ale to wyczerpuje. To tak samo jak jakieś rozmowy takie bardziej dogłębne, które wymagają myślenia, też się człowiek po prostu męczy i musi odpocząć. I ja to teraz właśnie tutaj na Fidżi mnie złapało. Nabieram energii przed Nową Zelandią, nie mogę się doczekać, chociaż pogoda jest tam zupełnie inna. Przed chwilą sprawdziłem, w Queenstown jest nawet w nocy minusowa temperatura, bo tam się kończy zima, pomimo że tylko jest 3,5 godziny lotu na południe stąd. No i zmierzam dzisiaj wieczorem, będę jutro rano już w Nowej Zelandii, więc no 20 lat na to czekałem. Ale kończąc moją sentencję, po prostu jest tak, że też potrzebuję odpoczynku. Tu na razie mi się pojawiło prawie w połowie tej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Nie przewidziałem tego, że jest po prostu tutaj drogo. No, wpływ na to na pewno mają turyści z Ameryki, no bo oni płacą, dla nich tam 100-200 dolców to nie jest aż tak dużo. Ja też chciałbym zmierzać do takiego punktu w mojej karierze, że nie będę się aż tak przejmował tym, ale to nie o to chodzi, że to jest jakieś moje takie widzimisię. No spokojnie mogę tutaj, widzicie, pochodzić, pogadać, poczuć tej ziemi historię,
No ale to mnie to tak troszeczkę kręci, że chciałbym Wam właśnie pokazać, żeby dotrzeć w te miejsca, o których wspominałem. No ale czasami trzeba odpuścić. Nie ma co się kopać z koniem i iść dalej. Jutro też będzie kolejny dzień, kolejne wyzwania. Ale nie tylko na Fidżi jedli ludzi, słuchajcie. W całej oceanie było to popularne. Między innymi na Nowej Zelandii, w wyspach Tonga, Tuwalu. Oczywiście nie można pominąć Papui Nowej Gwinei, gdzie prawdopodobnie do tej pory są też takie praktyki przeprowadzane. No, będę tam kiedyś zmierzał, ale nie chciałbym wylądować w czyimś garnku. Ale z tym wszystkim wiąże się historia, słuchajcie, jednej z najbardziej przerażających chorób na świecie. To choroba kuru. Już za chwilę Wam opowiem o tej chorobie kuru, a tu dochodzimy do takiego wraku statku. Nie było znaków żadnych, że tu nie można wchodzić. Tam wcześniej było, że nie wolno wchodzić na teren, bo jakieś osiedle budują, ale nie widzę żadnego progresu. A tu jest takie trochę spooky w moim klimacie. Już łazimy. Da się na to wdrapać, nie za wysoko, kilka metrów. Nie wejdę, ale zobaczymy z bliższa, jak to się ma. No, taki po prostu klimacik tutejszy, typowo Indiana Jonesowy. Popada już w ruinę ten statek, a on stoi w ogóle na podpórkach, czyli czekali chyba na przypływ. Nie wiem, czy tu mogę się tak zbliżać. Jakieś zwierzaki tu skaczą co chwilę. No. Z tego to już raczej nic nie będzie, wszystko zardzewiało. Na głowę to może nie spadnie, ale może nie będę ryzykował. Tędy dałoby się wyjść. Skąd się w ogóle wzięła, jak przebiegała ta okrutna choroba kuru, zwana chorobą śmiechu? W Papui Nowej Gwinei, w niejakim plemieniu Fore, stosowano takie praktyki, kiedy umierał członek rodziny, żeby dusza została z rodziną, zjadało się jego ciało. Mężczyźni najczęściej zjadali mięśnie, żeby nabrać energii, żeby być większymi, powiedzmy, wojownikami. Jak sobie o tym pomyślę, to aż mi w mózg tego nie procesuje. A kobiety i dzieci zjadały inne części ciała. Największym zaszczytem było zjedzenie mózgu. Ale oni nie wiedzieli, że kiedy ciało umiera, pewne struktura białek się zmienia w muszczku. I zjedzenie tego powoduje właśnie tą chorobę nieuleczalną kuru. Choroba śmiechu. Dlaczego? Osoba, która zjadła ten móżdżek, doznawała niepohamowanych salw śmiechu, zarazem braku kontroli nad swoim ciałem, różnych drgawek. W języku tego plemienia kuru znaczy przez drgawki i śmiech do śmierci. Było to nieuleczalne, człowiek umierał w naprawdę ogromnych męczarniach, ale najgorsze jest chyba to, że będąc całkowicie świadomym, co się z nim dzieje. Jak mówią obecni Fidżijczycy o tym, bez wstydu i bez dumy zarazem, ale jedno jest pewne, warto pamiętać historię, aby nie powróciła w nowej formie. I nawet takie miejsca jak Fidżi, które uważane są za raj na ziemi, mają też swoją ciemną stronę.